już miejsca, których nie zmienił jeszcze człowiek. Pustynia. Pustynia daje wolność niemożliwą do odnalezienia w cywilizacji. Jej pustka oszałamia. Aby tam dotrzeć, potrzebne są niewygoda, kurz, zmęczenie, które nie boli, tylko przypomina, że żyjesz. Dlatego gnamy przed siebie, we wciąż nieznane miejsca. Przez całą noc towarzyszył nam huraganowy wiatr. Zamiast spać nosiłem kamienie i budowałem z nich mur dookoła namiotu. Rano jest znacznie lepiej, ale i tak niebo ma pomarańczowy kolor. Krajobraz wygląda jak na Marsie. Kilka osób z naszej grupy dotarło poprzedniego dnia znacznie dalej. Są teraz prawie 200 km przed nami na terytorium Sahary Zachodniej. Nie mamy szans ich dogonić. Zamiast na południe postanawiamy przejechać wprost na zachód, w kierunku oceanu. Dobrze wiemy, co to dla nas znaczy. Burza piaskowa. Pierwsze kilometry mijają dość spokojnie. W kasku nie czuć tego wiatru, a jedyne oznaki tego, że ładujemy się w burzę, to kolor nieba. Do cywilizacji wyskakujemy w miejscu o nazwie Mzid. Tutaj się zaczyna. W dość silnej zamieci jedziemy do Tantan. Tam zamierzamy się schronić, zaopatrzyć na kolejny odcinek i wymyślić co dalej. Na razie suniemy asfaltem przez większość drogi w mocnym pochyleniu. Drobinki piasku boleśnie kąsają skórę twarzy. Nie da się jechać szybko. Trudno jest nawet ustać w miejscu. Tantan, do którego wjeżdżamy, wygląda jak miasto podczas oblężenia. O, tu, patrz! Ulice są puste, upiornie pozbawione ludzi. Wszędzie sunie piasek. Krążymy dobry kwadrans, nim udaje się nam znaleźć otwarty lokal. No i ekstra! Zajebista miejscowa, patrz, porozglądaj się, stary. Przeciągamy, czekamy, bo trochę nie wiemy, co nas czeka za miastem. Dociera do nas grupa, która spała dzisiaj nad oceanem. Dowiadujemy się, że tam niebo jest już przejrzyste. Postanawiamy atakować. Okej. Kiedy tylko wyjeżdżam na brzeg miasta, uderza we mnie piasek. Jest wszędzie. Zastanawiam się, jak zniesie to filtr. Rok temu Greta dostała nieźle w kość. Skończyło się remontem głowicy i wymianą pierścieni z tłokiem. Kuba, słyszysz mnie? Spostrzegam, że jestem sam. Reszta albo się zgubiła, albo zawrócili. Szukam ich dłuższą chwilę. Krążę i kręcę się po ulicach. Nawołuję na radio. W końcu dopada mnie moja przeklęta natura, żeby nigdy się nie cofać. Żeby jechać dalej.
20 km i mam nadzieję, że niebo znowu stanie się błękitne. Dam radę. Oczywiście, zapominam tylko, że na północ znajduje się ujście Oued Dra, największej rzeki w Maroko. Nie przejadę, muszę raz jeszcze cofnąć się w kierunku lądu. Wjeżdżam znowu w burzę i szukam najbliższego przejazdu na drugą stronę. Piękna ilustracja tego, jak działamy w emocjach. W końcu jestem wolny od pyłu po drugiej stronie całego bałaganu. Ciągnę się wzdłuż wybrzeża. Z klifów wjeżdżam na plażę wzdłuż fantastycznych wydm. Ze względu na warunki nie ma tutaj nikogo, tylko ja. Now the sunset burns like a flame on a matchstick, while the orange dies, the shadows try to call my name and bring me into the night. They say, don't you know that I'm a ghost? Wiatr jest tak mocny, że toczy przez plażę kule morskiej piany. Niebywały widok. Jazda Plage Blanche jest niesamowita. Kiedy docieram na jej koniec, włącza się rezerwa. No tak, kluczenie w kopnym piachu, jazda w potwornym wietrze, szybki czek na mapie, do Sidif i mam stąd ponad 50 km w linii prostej. Nie wiem, czy dam radę. Zamiast robić traka, wbijam się na asfalt i powolutku toczę. Znajduję nocleg w jednym z kanionów. Skryty przed wiatrem, spędzam noc sam. Na drugi dzień, w oczekiwaniu na pozostałych, postanawiam nadrobić to, co opuściłem wczoraj. Po zatankowaniu wracam na południe i przejeżdżam wszystkie miejsca, które narysowałem na traku. Robię scouting w poszukiwaniu zjazdów na plażę i podskalne łuki. W miejscach muszę być ostrożny. Muszę pamiętać, że szwendam się tutaj sam i nikt nie wyciągnie mnie z jakiejś dziury, w którą się wpakuję. Ludzie ujebanie w na dole pewnie. Nawet, że nie. Udaje mi się znaleźć kilka naprawdę ciekawych miejsc. Taka jazda solo ma te zalety, że nie trzeba wystawiać cierpliwości innych na próbę. Pozaznaczane waypointy na pewno przydadzą mi się w przyszłości. Udaje mi się znaleźć przynajmniej kilka zjazdów pod łuki skalne, także pod te mniej znane. Znajduję też sieć wspaniałych single tracków, biegnących samym brzegiem klifu.
W końcu spotykam się z Kubą. Postanawiamy razem porządnie zająć się pozostałymi plażami. A został sam crème de la crème, w tym słynna Lexira. Najpierw zjeżdżamy od południowej strony. Dość wąskim single trackiem można dostać się na samą plażę. We're riding through the dark night. We're half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. As the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now, where we see a storm is closing in. Pretending we scared. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on a highway to never. Hold on, hold on, hold on, hold on. Don't say a word while we dance with the devil. Niestety nie ma ciągłości. W połowie znajduje się zawalony łuk. Nie ma opcji na objechanie. Highway to never. Hold on, hold on, hold on, hold on. Nic nie było, dziękuję. We're running all the red lights down. No way that we can stop, nah. A quarter tank and almost gone. Pretending we're in love, but it's never enough, nah. I wish we could take it back in time. Before we cross the line, now, man. We see a storm is closing in. I reach out for your hand. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on a highway to never. Hold on, hold on, hold on. Teraz najbardziej znana część Lexira. Ta ze słynnym łukiem i pełna turystów. Fire to a world so cold. We're out of time on a highway to never. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Je! O, jak ładnie stąd. Jedziemy do Mirleft, gdzie spotykamy resztę bandy. Mieli na nas czekać w Sidi Ifni, ale wyszło jakoś inaczej. Dzień dobry. Tłumoki, wy byście nie odróżnili Wiednia od Wieliczki nawet. Tu mieliście czekać w Sidifni. Ale nie było nikogo, nawet Kuby. Co za zamorony. Nie dał nikogo porwać. Niezwykłe zjawisko zabłądzenia na tym wyjeździe. Ponownie uzupełniamy zapasy i ruszamy wzdłuż wybrzeża. Czeka na nas przepiękny park narodowy Sus Masa. To rejon, który na szczęście jest już bezpieczny od zabudowy hotelowej. W zamian oferuje bajeczne klify, a piaszczyste drogi prowadzą przez maleńkie rybackie osady. Co, nie ma dalej? Późne słońce nadaje wszystkiemu majestatyczny wygląd. Co?
jedziemy już na północ, w kierunku domu. Znajdujemy nocleg na wydmach, na samej plaży. Kuba, tu gdzie wyjechałem widzę, że kończą się wydmy, więc proponuję zostać tu na nocleg. Tam u góry? Powtórz jeszcze raz, tylko wolniej. Tam u góry zostajemy na nocleg? Tak, ja opatentuję zaraz prosty wjazd dla chłopaków, ale już widzę go, więc zrobię go i dobra, i tu. Okej.